Dzień dobry! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak używać narzędzia Mowa, które jest przydatne do przetwarzania danych audio z nagraną mową pod kątem lingwistycznym. Na początku należy zarejestrować się w serwisie. Jest to w pełni darmowe. Jak na nasz e-mail przyjdzie link do aktywacji i aktywujemy swoje konto, to możemy się zalogować. A kiedy to zrobimy, możemy przejść do widoku naszych projektów. Na samym początku mamy do dyspozycji projekt o nazwie Domyślny projekt, który możemy sobie zostawić na przykład do jakichś testów, albo możemy go usunąć, a zrobimy to klikając ikonkę kosza. Jeżeli chcemy założyć nowy projekt, na którym będziemy pracować, klikamy Stwórz projekt i wpisujemy nazwę. I teraz, aby go otworzyć, klikamy tutaj. Każdy projekt jest podzielony na tak zwane sesje, w ramach których znajdują się nasze pliki. Domyślnie mamy jedną sesję o nazwie demo i znajdują się tutaj pliki, które demonstrują, jak działa program i można go testować na tych plikach. Jeżeli chcemy stworzyć osobną sesję z własnymi plikami, klikamy tutaj, wpisujemy nazwę sesji i zatwierdzamy. I teraz możemy otworzyć tę sesję, a demo możemy w tej chwili zwinąć. Tutaj wgrywamy pliki, które chcemy przetworzyć. Można to zrobić klikając w to pole i wybierając, albo bezpośrednio przenosząc je z folderu. Tą ikonką można usunąć plik, którego jednak nie chcemy. Kiedy mamy już wszystkie pliki, to wgrywamy je. Jak pasek postępu jest zielony, to znaczy, że plik został pomyślnie załadowany i aktualizujemy repozytorium. Pliki, które mamy teraz wgrane tutaj, nazywają się kontenerami, więc od tej pory będę używać tej nazwy. Zatem przy każdym kontenerze znajdują się 4 ikony symbolizujące usługi dostępne w mowie, oznaczone kolorystycznie według postępu ich wykonania. W tej chwili one wszystkie są szare, co oznacza, że usługa nie została wykonana. Jak zostanie wykonana, to zamienią się na zielone, a jeżeli będzie jakiś błąd i usługa nie będzie mogła zostać wykonana, to taka ikonka stanie się czerwona. Kiedy klikniemy konkretną ikonę, na przykład tę, kontener zostanie dodany do kolejki przetwarzania danego narzędzia, co nie jest jednak równoznaczne z rozpoczęciem operacji. Na razie jest to tylko kolejka. Możemy dodać też ten. I tutaj mamy całą kolejkę. Maksymalnie może być takich plików 15. Oprócz tego można zmienić również nazwę kontenera, klikając po prostu tę nazwę i wpisując nową. Można także odświeżyć status wykonania usług za pomocą tego przycisku. Na samym dole kolumny z sesjami mamy opcję wyeksportowania korpusu do EMU, o czym jednak powiem na końcu. Istnieje także możliwość przenoszenia kontenerów pomiędzy sesjami. Aby to zrobić, klikamy na interesującym nas kontenerze, albo jeżeli chcemy więcej, to standardowo klikamy trzymając klawisz Ctrl, a następnie tę ikonę. Zaznaczamy, do której sesji chcemy je przenieść i gotowe. Teraz one znajdują się tutaj. Przenieśmy je jednak z powrotem do naszej sesji. Kiedy klikniemy prawym przyciskiem myszy na któryś z kontenerów, otworzy się menu kontekstowe, gdzie mamy m.in. opcję pobrania plików związanych z konkretnymi usługami, pobrania pliku audio, czy to oryginalnego, czy przetworzonego, oraz skopiowania ID, co przyda nam się za chwilę. Kiedy wejdziemy w którąkolwiek usługę z tych 4 dostępnych tutaj, zobaczymy listę kontenerów, które dodaliśmy do kolejki. Oprócz dodawania ich z tej kolumny, możemy z tego miejsca je usuwać. Aby to zrobić, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Usuń element z listy. Można też oczywiście dodać ten element z powrotem. Aby rozpocząć proces wykonywania danej usługi dla danego kontenera, należy kliknąć ikonę przy nim. Jeżeli chcemy przeprowadzić ten proces dla wszystkich kontenerów, to mamy taką opcję po prawej stronie.
I tutaj od razu widzimy, że usługa została wykonana i kolor ikonki zamienił się na zielony. Oprócz tego, jak klikniemy dany kontener, to na środku po prawej stronie pokaże się odtwarzacz audio, w którym można go odtworzyć. Można go powiększyć na cały środek ekranu, żeby było wygodniej. A poza tym znajdują się tutaj różne opcje typowe dla odtwarzaczy audio, takie jak na przykład odtwarzanie i zatrzymywanie. To jest nagranie test, powtórzenie 3 ostatnich sekund. To jest nagranie test i ostatnich 5. To jest nagranie testowe, przyspieszenie, spowolnienie, przybliżenie, oddalenie oraz dodanie segmentu, od którego chcemy rozpocząć odtwarzanie. To teraz przejdźmy do omówienia poszczególnych usług po kolei. Zacznijmy od detekcji mowy, którą właśnie wykonaliśmy dla obu kontenerów. Jest to usługa, która izoluje mowę od pozostałych dźwięków w nagraniu, takich jak na przykład szum otoczenia albo muzyka. Edytor detekcji mowy tuż pod odtwarzaczem pokazuje segmenty, w których wykryta została mowa. Pod spodem znajduje się lista tych segmentów wraz z początkiem i końcem każdego z nich. Nazwę każdego segmentu można też zmienić, a także można odtworzyć taki segment. To jest nagranie testowe, na którym będziemy sprawdzać różne rzeczy, a także usunąć. Kiedy skończymy edytować, klikamy Zapisz zmiany segmentów. Kolejną usługą jest diaryzacja, która rozpoznaje, ilu mówców jest w danym nagraniu i który z nich wypowiada się w którym momencie. Każdy mówca jest oznaczony numerkiem, a obok, podobnie jak przy detekcji mowy, można odczytać i edytować zarówno czas rozpoczęcia i zakończenia każdego segmentu, jak i liczby przy każdym z nich. Czyli na przykład jeżeli znamy mówców, wiemy jak się nazywają, to można pisać ich imiona tutaj zamiast numerków. Można też oczywiście te segmenty usuwać. I ponownie, po zakończeniu edycji klikamy Zapisz zmiany segmentów. Następna usługa to transkrypcje, czyli automatyczne zmienianie nagranej mowy na tekst. Pod odtwarzaczem znajduje się pole tekstowe z tekstem wygenerowanym przez narzędzie. Można ten tekst edytować, a jak zaczniemy to robić, to mamy opcję Załaduj poprzednią wersję z serwera, która anuluje wyniki naszej edycji. Jeżeli transkrypcja wymaga wielu poprawek albo nawet zrobienia jej od nowa, polecam stosowanie skrótów klawiszowych, aby usprawnić przebieg pracy. I tak, aby odtwarzać lub zatrzymać nagranie, naciskamy Alt plus L. To jest drugie nagranie testowe. Jeżeli chcemy przewinąć nagranie o 3 sekundy wstecz, naciskamy Alt plus K. To jest drugie nagranie testowe. A jeżeli o 5 sekund, to Alt plus J. To jest drugie nagranie. Przez cały ten czas kursor jest na polu tekstowym, dzięki czemu możemy sprawniej transkrybować i nie musimy ciągle przechodzić z jednego pola do drugiego. Aby zapisać zmiany na serwerze, naciskamy Alt plus M, a jeżeli chcemy załadować kolejny plik do transkrypcji, to wybieramy Alt plus N. I należy pamiętać, że to jest lewy Alt, nie prawy. Po zakończeniu edycji zapisujemy zmiany na serwerze. Następna usługa to segmentacja, która służy do dopasowania czasowego sekwencji słów do nagrania mowy. Może ona zostać uruchomiona dopiero wtedy, kiedy mamy gotową transkrypcję i na przykład plik o nazwie test1 nie ma zrobionej transkrypcji, jak widać. I jak spróbujemy wykonać segmentację, to pojawi się błąd. Wynik segmentacji możemy otworzyć w osobnej karcie w EMU. A jak się już załaduje, to można go odtwarzać, a także zobaczyć, gdzie po kolei są poszczególne słowa z transkrypcji. Można też zobaczyć podgląd plików w formacie TextGrid albo JSON i go pobrać. Wróćmy jednak w tej chwili do strony narzędzia mowa, bo znajdują się tutaj jeszcze dwie dodatkowe funkcje, które są trochę poza tymi 4 głównymi i znajdują się one w zakładce Cockpit. Jedną z nich jest transkrypcja fonetyczna, gdzie możemy wpisać dowolny tekst w języku polskim i zostanie on przekonwertowany na transkrypcję fonetyczną. To narzędzie akurat wykorzystuje taki jej wariant, który zawiera jedynie litery alfabetu. Zatem wpisujemy tekst i klikamy transkrybuj.
Druga dodatkowa funkcja to rozpoznawanie słów kluczowych. Aby użyć jej na jednym z naszych plików, należy skopiować jego ID, wkleić tutaj, potem wpisać słowa, które nas interesują. Weźmy sobie tutaj na przykład nagranie i uruchamiamy detekcję słów. Model języka wykorzystywany tutaj ma ograniczony zasób słów, więc nie każdy wyraz będzie w stanie wykryć. System działa w ten sposób, że jak ma do czynienia ze słowem, którego nie posiada w swoim słowniku, to używa jego reprezentacji sylabowej. Jak ukończymy automatyczną analizę i poprawki, to możemy wyeksportować wyniki do korpusu EMU. W takim korpusie zostaną uwzględnione tylko te kontenery, dla których zostały wykonane wszystkie 4 usługi, nie licząc tych 2 dodatkowych. Czyli w tym przypadku będzie to test 3 i test 2. Klikamy OK i pobieramy korpus na urządzenie. Dziękuję za obejrzenie tego tutorialu. Mam nadzieję, że będzie Wam się dobrze korzystać z narzędzia Mowa, a w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu pod adresem, który znajduje się w zakładce Pomoc. Zgłoś do admina.